ćwierćtonowa gitara elektryczna zrobiona w Polsce. A to wszystko przez zespół Witam serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego oto ćwierćtonowego zrobionego w Polsce Menzingera. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za człowieczką. Zaczynamy! No tutaj myślę, że warto zaznaczyć, że ten temat jest jakby kontynuacją mojego materiału, który nagrałem wam wcześniej, gdzie troszeczkę wyjaśniałem, na czym polega muzyka i fenomen. Ja nawet nie próbuję wymać nazwy, więc niech oni to robią tak jak najlepiej jak potrafią. Tam tłumaczyłem wam a propos tych ćwierćtonów, że jakby to jest każdy próg dodatkowo przecięty na pół. Robiliśmy testy na trytytkach, co po niektórzy robili na wykołaczkach, ale stwierdziłem, że byłem w fazie, muszę temat kontynuować i słuchajcie, zleciłem marce Menzinger szalony pomysł, żeby stworzyli mi gitarę ćwierćtonową. Na początku w ogóle chciałem jakieś istniejące gitary przerabiać, ale okazało się, że zakres prac pod tytułem wyjęcie progów, wstawienie nowych może być po prostu problematyczny, więc po prostu trzeba zrobić od razu ćwierćtonową gitarę. Nie chciałem tutaj robić jakby identyko gitarę taką, jaką oni mają, tylko po prostu w oparciu o jakieś tam istniejące już części, które tam u chłopaków w Menzingerze były. Tutaj przy okazji też przypominam wam serdecznie, że jest moja wycieczka, zwiedzanie fabryki, gdzie można obejrzeć, jak w Polsce robi się wspaniałe gitary elektryczne, a mam tych gitar Menzingera kilka, tu jest jedna, mam też, słuchajcie, teleszczaka takiego zielonego, mam też moją, jakby nie patrzeć, wymarzoną gitarkę, moją sygnaturkę, której nie mam przy sobie, ale myślę, że niebawem pojawi się również na innym kanale. Także też was zapraszam do obejrzenia. Więc wracając do tematu, chłopaki mówimy, dobra, robimy. Co prawda nie miałem, słuchajcie, koncepcji, jak do końca te progi zrobi, bo wiadomo, to dostaje się oczopląsu, jak się na to patrzy. I pierw była koncepcja, a może zrobić na przykład co drugi próg, na przykład, nie wiem, miedziany w innym kolorze, żeby łatwiej. Jak zrobić markery progów? Przecież to jest jakaś popelina. I ostatecznie wymyśliliśmy, że do 12 progu będzie ta nasza ćwierćtonowość. W międzyczasie włączę wzmacniacz, więc każdy próg do 12 został dodatkowo, może nie przecięty na pół, tylko dobity w to miejsce nowa przestrzeń i w tym momencie już nie mamy jakby 12 progu, tylko jakby nie patrzeć 24. Dalej jest wszystko już normalnie powyżej 13, więc tutaj możemy grać to, co potrafimy, to, co już nam pod palcami siedzi. Natomiast tutaj zaczyna się cała zabawa, ale o tym za chwileczkę. Parę słów o samej gitarze. Sama gitarka, słuchajcie, wykonana jest z jesionu górskiego. Kształt taki ala tele. Zresztą bardzo tutaj ładnie czuć strukturę tych słojów. No super to jest zrobione. Bardzo ładnie się to prezentuje. Przebiteczki jak najbardziej mamy. Ergonomiczne wcięcia na brzuszek i tutaj na łokieć jak najbardziej też są. Nie jest to taka decha do krojenia jak w typowym tele. Gryf jest z klonu opiekanego z odwróconą główką. Tu mi chłopaki zamontowali też blokowane klucze, a podstrunica jest bodajże z jaworu falistego. Też się ładnie prezentuje. No jak widzicie, nie ma markerów na podstrunicy, bo w zasadzie nie było wiadomo, jak te markery tutaj wrzucić. No a teraz czas na serducho tej gitary, czyli przetworniki. Tu nawet jest ściąga. Przetworniki zrobiła nasza Merlinka, która prężnie działa i robi nam królowa, cesarzowa, wspaniałe przetworniki. Tutaj mamy, słuchajcie, tele FAT, a tutaj mamy Twinsa. Mamy Twinsa, humbuckerek w kształcie singla z jakże przepięknym grawerkiem Merlinki. To podobno z dedykacją specjalnie dla mnie. Także bardzo dziękuję. Niech wszyscy wiedzą, że w takiej gitarce właśnie jest
Berlinka. Tutaj jeśli chodzi o elektronikę, to ja troszeczkę pocudowałem, ponieważ mam tutaj zamontowany 5-pozycyjny przełącznik i mamy następujący układ. Tutaj jest oczywiście gryfik. Teraz jest gryfik i humbucker. Teraz jest humbucker. Teraz jest gryfik i splicik. A teraz jest splicik. No, także ciekawe możliwości brzmieniowe przy okazji też. Natomiast muszę wam się przyznać, że do żadnego materiału, znaczy bardzo dawno nie włożyłem tyle czasu, co do nagrania tego. Dla was to jest może któraś minuta materiału, ale ja już godziny spędziłem, żeby w jakiś sposób ogarnąć, jak na tej gitarze grać. I tak uważam, że nie umiem na niej grać, po prostu lekko ją gdzieś tam musnąłem, bo niby można zagrać te nasze akordy, które znamy, odpowiednio palce ułożymy. Ale wystarczy jedno małe przyzwyczajenie, już jest koniec. Prawda? Wiadomo, jak stawiamy palce na progach, to czasami stawiamy bliżej jednego, bliżej drugiego, a tutaj nie, trzeba konkretnie wstawić. Teraz G-dur. Ale jakbym chciał zobaczyć G-dur tak jak łapię u siebie, to bym zapał w ten sposób. Nawet mi się udało. E-dur. No nie ma szans. Jeżeli tak weźmiemy, o, wiecie, ręka jest do bara przyzwyczajona. Kładę sobie, żeby zagrać bara. Nie ma szans. Dopiero muszę poprzesuwać w odpowiednie miejsca, więc zabawy jest po prostu co niemiara. I przez to właściwie jeszcze większym szacunkiem zacząłem darzyć gościa, który gra na gitarze w zespole, ponieważ jest to bardzo obciążające. No czy wiecie, może ja po prostu nie siedziałem na tym parę miesięcy, po parę godzin dziennie, ale wszystko, co już do tej pory właściwie umiecie grać na gitarze, możecie wyrzucić do kosza. Naprawdę bardzo trudno się mi to ogarniało. Jak ktoś chce popróbować, to będzie miał taką możliwość. Nawet miałem ambicje, żeby wam przygotować kilka tych powiedzmy riffów naszego zespołu i powiem wam, że no bym musiał naprawdę kupę godzin przeznaczyć, a wolę wam nagrać w tym czasie więcej materiału, więc tak dosłownie przygotowałem się z nagraniem jednego materiału. Tutaj od razu krótka informacja, wiadomo, mam samą gitarę, nie mam basu, więc korzystając z efektu drop, który jest na kanale, zrobiłem sobie bas. Włączam guzik, więc całą partię basu nagrałem przy użyciu tego efektu. W ten sposób. No wiadomo, potem jak go wyłączyłem, wyłączyłem. No to gitara. Powiem wam, że najgorsze w tym wszystkim były te zejścia. Wiecie, palce nieprzyzwyczajone. Masakra, ale chyba najtrudniejszy moment to była ta zagrywka, to podejście chromatyczne, ale z przekładką oktawową. Naprawdę narobiłem się. Nawet to moja czołóweczka. Patrzcie, teraz wam zagram czołówkę bez takiego mega skupienia. Tak jakbym po prostu chciał ją zagrać z marszu. Odjazd, nie? Zupełny odjazd, nie? A ten fragment
w którym to gram to piękne zejście. Normalnie bym zagrał, nie? A tutaj mogę zagrać. Więc naprawdę granie nabiera zupełnie innych możliwości, ale myślę, że nasze umysły nie są aż tak bardzo do tego przyzwyczajone. Wiadomo, można jakieś... tu chyba najlepiej zagrywki takie wychodzą mimo wszystko półtonalne, że zaczynam od tonalnych dźwięków. Oni właśnie takie patenty korzystają, nie? Widzicie? Już zagrałem. Można zagrać. W ogóle sama gitarka i te przetwórniczki bardzo fajnie grają, tylko może power chordami coś wam w stanie jestem ucisnąć. Paranoid można zagrać, bo już w połowie jestem na bezpiecznych pozycjach, gdzie nie ma ćwierćtonów. Ale potem zaczyna się robić zabawa. Wiadomo, że muszę wam zagrać mojego Offspringa, znaczy mojego. Właśnie, zacząłem tak by zabrać, że miał Offspring w ćwierćtonach. No ale tak nam brzmi rozstrojona gitara, nie? Jak się człowiek postara i się skupi po prostu, wiecie, na 1,000,000%. Nie trafiłem. Czekajcie, matko. Naprawdę, powiem wam szczerze, że jest naprawdę miazga. C-dur. Wiecie, no naprawdę, można poćwiczyć na tym pograć. Powiem wam tak, mimo wszystko nie będę zaraz wydawał płyty z ćwierćtonowością. Ta gitara jest jakby eksperymentem zarazem społecznym, zarazem dla mnie czymś ciekawym. Tu wam się przyznam nad jedną rzeczą. Po prostu jak patrzyłem na ten gryf, to stwierdziłem, że po prostu ja tego nie ogarnę i zrobiłem sobie małą ściągę. Dosłownie nakleiłem taśmę papierową i sobie pozaznaczałem progi, tak żebym chociaż wiedział, gdzie są te właściwe progi, żeby było mi dużo łatwiej. Nawet sobie gdzieś tam zamalowałem jakieś miejsca, natomiast nie wiem, jak Gostek z Engine de Portier gra. Natomiast tutaj no, jadka jest niesamowita. Ale tematów jest właściwie kilka. Po pierwsze, firma Menzinger, jak widać, zrobi wam wszystko, co chcecie. Najbardziej szalony, absurdalny pomysł, który jest w jakiś sposób wykonalny, jest do zrobienia. Nie wiem, czy ktoś w Polsce oficjalnie produkuje gitary ćwierćtonowe, ale firma Menzinger już w tym momencie tak, już mają jakby obczajone, jak maszyny ustawiać, bo nauczyli się na moim jakby przykładzie. Więc jak chcecie zamówić gitarę ćwierćtonową, to walcie spokojnie do nich. Możecie sobie właściwie każdą gitarę zaprojektować, jaką tylko sobie byście chcieli. Oczywiście powołajcie się na Overdrive Fan Studio i na mnie. To na pewno też będziecie bardzo miło potraktowani. Natomiast ten eksperyment z Merlinkami ląduje, słuchajcie, u mnie na wypożyczalni na Muzycznych Gratach. Zapraszam was serdecznie do testowania, do wypożyczania i do zobaczenia, jak
naprawdę gra się na takiej gitarze. A może ktoś by chciał nagrać cover naszego wspaniałego duetu, ale tak porządnie, nie taką prowizorkę jak ja zrobiłem, no to super, to jak najbardziej, to jeszcze dostanie ode mnie jakiś odpowiedni bonusik ku temu. Także słuchajcie, cieszę się, że ten projekt się skończył, że się skończył, że nadal trwa, bo myślę, że raz na jakiś czas wezmę tą gitarę i coś tam będę próbował robić. No jestem ciekaw, jaki jest popyt. Wiecie, świrów nie brakuje. Znaczy świrów, mówię takich pozytywnych, fanów, którzy by chcieli coś takiego mieć. No jest w tym momencie możliwość, nie wiem, czy jest to pierwsza ćwierćtonówka oficjalnie w Polsce, czy nie, nie mam pojęcia. Jak macie może ćwierćtonową gitarę, albo wiecie, że ktoś ma, w międzyczasie zrobił, no to też dajcie znać, nie wiem, pochwalcie się jakimiś foteczkami. Ja słuchajcie, póki co kończę i jeszcze raz dziękuję serdecznie Marce Mensinger, dziękuję Merlince za wspaniałe przetworniczki i dziękuję moim patronom, którzy mnie wspierają. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na OW Joy Fan Studio. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa!